Co, Czesiku? Co się dzieje? Czemu się trzęsiesz? Na spacerek przecież idziemy, nie strzelają petardami. W dzień nie strzelają, kochanie. Czesiusiu! Może mu zimno. Zimno? Chodźcie na spacerek! Chodźcie. Idziemy... Co? Mówię, chodź, Czesio. I idziemy z Radziem i z Czesławem sobie do sklepu. Od razu taki mały spacerek i mam nadzieję, że uda nam się przed deszczem. Myślisz, że się uda? Nie. Czesiu, a ty myślisz, że się uda, czy się nie uda? Czesiunoś, nie bój się. Czesiu, jak widać, nadal się boi samochodów. W sumie wiecie co, on już się nie bał. Tylko ostatnio oczywiście, nie wiem czy wiecie, na przykład mieszkające w Polsce, teraz będzie święto Diwali, albo nie wiem czy to jest okres takiego święta Diwali. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jako hipokryzja, ale no nie znam się za bardzo. W każdym bądź razie jest to święto radości, koloru, świateł i takich innych. I co się dzieje u nas? Fajerwerki. Fajerwerki od tylko jak zrobi się zmierzch, czyli teraz to jest od godziny 18 do godziny czasami 1 w nocy. Super, że ludzie sobie chcą, wiecie, celebrować, tak jak my celebrujemy święta, ale myślę, że z szacunkiem dla innych. Wiecie, do 1 walą fajerwerki, a na przykład niektórzy muszą wstawać o 5 przed 5 do pracy. Także różnie bywa, no i przez to właśnie pada. Zaczyna kropić. I przez to właśnie Czesiu przestał lubić znowu chodzić na spacery. Tak jak zawsze lubił, no lubi z Radkiem chodzić koło 3 w nocy, ale tak koło 20, kiedy to już się zaczynam, no to niestety nie lubi, panikuje, ucieka, no po prostu jest jakaś masakra. Także mamy teraz zupełnie inny znowu harmonogram czasu wyprowadzania Czesława na dwór, no ale tak musi być, nie? Musi. Musi to narusi. Dobra, idziemy, wieje. Hej! Hej, kup se klej! Mówiliście tak kiedyś? Jesteśmy tutaj na takiej przydrożnej łące koło nas, która bardzo fajna jest i gdzie tutaj właśnie Wam bardzo często pokazuję, jak szybko widać właśnie zmieniające się pory roku. Od takich młodych ponczusiów do jeszcze bardzo ładnej, kolorowej, jesiennej gamy kolorów w zeszłym tygodniu do praktycznie gołych drzew już. Bo idzie zima. Gołe drzewa. Gołe drzewa. A jaką masz naklejkę na samochodzie? Chciałbyś się pochwalić? Nie. Pochwal się. Nie. Pochwal. Pokażesz później. Okej. Zapamiętasz, żebym pokazała? Tak. No to Wam pokażę później. Bo mam też koszulkę. Aha. Nie muszę teraz głośno mówić, bo mamy 2 mikrofony. A, no to też. Przestał śpiewać? Czesiulek ze schralulek. Co? Czesiulek ze schralulek. A co śpiewałeś przed chwilą? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, O, ale leje! a nad nią lata motylek. A Czesio, no. Oj, zaplątałem się, tak? Czy od jesiennego deszczu też się rośnie? Radosław? Czy urosnę? Jak miałem 5 lat, to w to wierzyłem, że od deszczu się rośnie. Ja tam dalej wierzę w takie Tak. rzeczy. Urosnę, urosnę. Oby wzdusza nie przeszł. Problem taki mamy z Czesiem, że Czesiu jest drugim pieskiem, ale pies. szczupłym. I medium troszeczkę, jak widzicie, no nie bebe, no idealnie mu dupkę przykrywa. Nie. Jest tak i fajnie go obejmuje, a large po prostu jemu się tak wszędzie mota, no bo brzuszek ma za mały. Nie, to na zimę bebe. Te mi się wydaje, że jest okej. Naprawdę, Radzio. Te mi się wydaje, To że jest jest okej. małe. No jest dłuższy niż tamto, co było. To jest małe. No ślicznie wygląda. To jest małe, to jest ledwo, no ani mu szyi nie zakrywa, ani dupy. No ale mu nie ma szyję, gdzie mu szyję ma zakrywać? To jest właśnie idealne na psa. To jest idealne. Jak Nie uważasz? bój się, Czesiulu. Wydaje Nie się, bój że się, są- kochanie. Nie bój, maleńki. Wiem, że wy się tutaj, niektórzy się denerwują, że psa ubieramy, ale tutaj wiecznie tak kleje, że no musimy po prostu. Tak, Czesiuluś? No to jak się wkłada przez głowę? No. A ma dziurę na ten? Ma. No jest okej. Jest okej. No jest okej. Czekaj, Czesio. No ale to mu wszystko zakrywa. Nie boję się, że on pryśnie, Radek. Daleko nie pryśnie, ma trackera. Gonisz za nim? Tak. Już idziemy. Tu było. To co, Chodź. bierzemy te szare, czy nie? To To? weź jak chcesz, no mi się wydaje, że ono jest małe, jest tak samo małe jak tamto. To nie bierzemy żadnego. Okej. A kalendarz adwentowy dla pieska albo dla kotka to są. Wentarz kalendowy. To są, moi drodzy, jak najbardziej. Ogólnie jest dużo takich, zobaczcie, kocyk, piżamka, bozie, prezenty w skarpecie, dużo rzeczy jest.
Jednak ubranka nie bierzemy, bo Radek mówi, że to jest takie same małe jak ma, także nie wzięliśmy. Trzeba będzie gdzieś kupić, wymierzyć jego porządnie, nie? I na internecie może kupić. Ale mega gąsienica, Radek. No nie, on nic nie powie. No możemy dać szczotkę na jedzenie, się daje, no. Oczywiście zabawek co niemiara. Zobacz, Radek, jaka fajna żywnica, gąsienica. Taką lepszą niż królik, myślisz? Na pewno. No to królika odkładamy, ale Donata zostawiamy, tak? Okay. Ale to tylko w jednym miejscu ma ten. A, to nie wiesz. To nie wiesz, to weźmiemy to. No dobra, my już wracamy, moi drodzy, a coś bym wam chciała pokazać, co ostatnio troszeczkę mnie uspokoiło, ale leje. Zajedzie piesio jakiś. On tutaj nam normalnie pokazuje w tym momencie nasz park, pokazuje, gdzie Czesław jest. Ten tracker działa chyba w 140 albo 150 krajach. Jedyne, co potrzebujecie, to tutaj zasięg 2G. Rewelacja. Nie wiem, czy ja wam mówiłam, że my jak pojechaliśmy po Cześka, to Cześko nam zaginął. Nie wiem, czy nagrywałam, czy nie, ale on po prostu wyrwał się jakoś z szelek, dlatego od tej pory ma te szelki takie, wiecie, anty-escape. Dzięki Bogu, że ona go miała, bo on jej pokazał, gdzie on jest, bo oni gdzieś tam poszli do takiej, wiecie, takiego dużego parku, że absolutnie bez tego by jego nie zlokalizowała, nie? Bo nie wiem, czy kojarzycie te moje Adidasy Stanleya, co mam na sobie. Ja je mam 8 lat? Gdzie tam? Już 9 mieszkamy na tym domu, także z 10 lat je mam. Ja ci je kupiłem? Ja je sobie sam kupiłam w TK Maxie. A pamiętasz to przysłowie, co się mówi? Jak się kupi buty, to odejdzie od niego? No, pamiętam. Już 9 lat czekam. No, ja je sobie sama kupiłam, pamiętam, w TK Maxie i co się okazało właśnie teraz, że niestety mi przemakają, ale to muszę mieć podeszwę. Zesikała się. Mówisz coś, ty Soniaczku, bo ty teraz tam możesz mówić, ja ciebie nie słyszę, jak daleko Dopiero pójdziesz. jak będziesz edytowała, to usłyszysz, No, usłyszę i będę wycinała. Ale wracając do tych butów, to kupiłam je tak dawno temu i tak jak mówię, coś chyba na podeszwie gdzieś pękło, bo jak tylko wyszłam na mokrą trawę, od razu czuję mokro. Pęknięta. No i bez ubranka idziesz i mokniesz, tak? Tak jak my, chodź. Chodź, kochanie. Dobra, my już jesteśmy w domku. To oczywiście idzie do prania, bo jest całe mokre, zabłocone. To tylko po prostu muszę ściągnąć. Zobaczcie, ja to tutaj mam przymocowane normalnie, właśnie tak jak wam mówiłam, do szelek. To może też na obroży, zwłaszcza jeżeli, wiecie, bierzecie pieski gdzieś na kąpiele, to jest wodoodporne, jeżeli wam pójdzie do wody, czy gdziekolwiek, to powiem wam, że ja naprawdę dużo spokojniej się właśnie z tym czuję. To waży chyba zaledwie 39 gramów, czy coś takiego, także w ogóle to nie jest niewygodne dla pieska. Mokra psina, łapki sobie suszy. Łapki jemu Radek wysuszył, ale no i tak, jak to pies. Jak to piesek, tak? Jak to piesek, sam się musi osuszyć tutaj, tak? Patrzcie, jak pyszczek suszy. Boże, jaki słodziak. Tak klało, że jednak usiądę wam tutaj i powiem o kilku jego funkcjach, bo myślę, że jest to naprawdę warte wspomnienia. Funkcje, jakie macie, to możecie zrobić coś takiego, jak oznaczyć teren, który jest bezpieczny. Czyli jeżeli wasz pies, w naszym wypadku nasz uciekinier, przejdzie poza właśnie, my sobie tutaj zaznaczyliśmy ogród, dostajemy od razu notyfikację, tutaj widzicie, dostajemy od razu notyfikację, że Czesio wyszedł poza safety zone. Jeżeli wróci, no to taką notyfikację też dostaniecie, że Czesio wrócił, znajduje się już w strefie bezpiecznej. Za każdym razem nam to wyskakuje, jak idziemy na spacery. Czesio na początku bardzo próbował uciec, teraz niestety z tymi fajerwerkami to jest po prostu jakaś masakra, też chce uciekać. My tak naprawdę właśnie się zdecydowaliśmy na ten tracker tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby jego gdzieś znaleźć, jeżeli on nam ucieknie, bo on już kiedyś uciekł. To było, jak żeśmy jego pojechali zobaczyć drugi raz. No i dzięki Bogu, że Diana też miała tracker i dzięki temu trackerowi żeśmy jego znaleźli. Ogólnie to my jemu to nosimy tylko i wyłącznie, moi drodzy, jak chodzimy na spacery, ale przez ostatnie kilka dni też jemu nałożyłam tutaj na szyjkę, żebyśmy widzieli mniej więcej, jak to wygląda. No i właśnie jemu wyskoczyło, że w październiku przespacerował 500 minut, od kiedy mamy ten tracker. Także ja mówię, jego cały czas nie używaliśmy, spacerował 500 minut. Później, co jeszcze mamy? Mamy godziny, ile Czesiu śpi. To naprawdę to tak działa, jak nasze zegarki dla nas. Po prostu jestem w szoku. To działa, ile w ciągu dnia śpi, ile w nocy śpi, kiedy jest spokojny. No powiem wam, że to jest rewelacja. Ile razy się przebudza. Co jest jeszcze fajne dla osób, które na przykład adoptują pieska lub no, może nawet nie adoptują, ale mają nowego szczeniaczka i tego szczeniaka po raz pierwszy zostawiają w domu, albo wiecie, zaczynają te pieski zostawiać w domu. Jest coś takiego jak monitor anxiety. Wiecie, jak jest, nie mam teraz słowa, lęk separacyjny. Jest właśnie taka tutaj też opcja. Jeżeli wychodzicie z domu, możecie sobie po prostu w telefonie oznaczyć i to będzie monitorowało zachowanie psa. Czy jest jakoś bardziej nadpobudliwy, czy może szczeka, czy może właśnie czuć jakieś zdenerwowanie. I na to też dostaniecie zawiadomienie, także to jest super. Do tej pory ani razu nam nie przyszło, żeby właśnie był w jakiś sposób zdenerwowany.
Co też jest fajne, no nie mogę Wam tutaj za bardzo pokazać map, tutaj Wam pokażę to, co Radek się postarał wyciąć, no bo jest tam mój adres i jest tam wszystko, także to dosyć ciężko pokazać, ale wszystko widać, gdzie chodzicie z pieskiem. Tak jak Wam mówiłam na spacerku, tak naprawdę widać, jeżeli on bierze jakieś, wiecie, robi jakieś zakręty, pierdoły, to wszystko będzie widać. Mało tego, możecie też dzielić się lokacją. Ja mam tą aplikację i Radek ma tą aplikację i my oczywiście obydwoje w razie W byśmy widzieli, jakby Czesiu nam zaginął. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale jeśli już się stanie, to że stanie się to z tym właśnie Track Active na szyjce. Mało tego, jeśli by zaginął, to mogę tą jego obecną lokalizację dzielić z innymi, że jeżeli ktoś na przykład jest w pobliżu, to może iść i próbować tego Czesia gdzieś tam schwycić, złapać. Także to jest naprawdę bardzo fajne. Jest tam naprawdę wiele opcji, które bardzo dużo osób uzna za korzystne. Dla nas najważniejsze jest to, żeby jednak mieć lokalizację Czesia, jeśli nie daj Boże coś by się stało. Tym bardziej, że niedługo będziemy wyjeżdżać. Pies będzie pod bardzo dobrą opieką, nie martwcie się. Także tutaj się o to nie martwię, ale naprawdę to jest coś godnego polecenia. Aplikacja jest bardzo, że tak powiem, intuicyjna. Wszystko tutaj widać. Tutaj mam akurat historię ostatniego spaceru. Mogę sobie wejść na dni, zobaczcie w jaki dzień, ile on spacerował, czyli tutaj wszystko jest. Także też jest napisane, co robi przez ostatnią godzinę. Mamy tutaj już napisane, że na przykład Czesio spala dziennie średnio 916 kalorii. Powiem Wam, że tak jak człowiek. W ciągu dnia średnio akurat tutaj spało 28 minut. To z nim tak różnie bywa. Możecie sobie dodać osoby, które właśnie też mogą używać tej aplikacji. Jak widzicie, tutaj też mamy virtual fences, czyli właśnie te takie ogrodzenie wirtualne. No i tutaj po prostu sobie zrobiliśmy ogród. Nie będę wchodziła, bo tam też będzie widać adres. To po prostu mamy wpisany adres, no i jeżeli on tutaj przekroczy, to od razu dostaniemy powiadomienie. No i tak jak mówię, przez ostatnie kilka dni też Czesiu ma tu tutaj na szyi. Cześć, kochanie! Cześć! To jest takie malutkie, ja Wam to pokazywałam, jak sięgnęliśmy. To jest malutkie, naprawdę leciutkie, mu to w ogóle nie przeszkadza. Od samego początku powiem Wam, że ok, był tutaj akurat sobie rolkę toaletową, bo to najlepsze przecież zabawki, najlepsza. Dawaj tą zabawkę, nie uciekasz nawet przed kamerą. Wiecie co? Radek tak powiedział, że od kiedy założył jemu tą obrożę, to on się zaczął inaczej ogólnie zachowywać. Taki... Nie wiem, myślałam może, że właśnie nie będzie jej lubił, a to wyszło coś takiego z nim. Radek, teraz jego nazywamy pański pies, bo ma obroże i taki inny, taki spokojniejszy się wydaje. Nie wiem, to tylko pewnie nam w głowie, ale tak to wygląda. I co jest jeszcze fajne? My już tego trackera używamy przez 2 tygodnie i cały czas ma 83% baterii. Widzicie, tutaj na górze też macie od razu zapisane, ile baterii właśnie jest. My mamy nastawiony taki program, że jeżeli on jest w domu, nie ma takiego ciągłego śledzenia, no bo nie ma na to potrzeby. Dopiero jak wychodzimy właśnie poza tę strefę bezpieczeństwa, to możemy sobie włączyć dokładne śledzenie pieska. I to też, to jest nastawione na 5 minut, my sobie przestawiliśmy na 15, w każdej chwili to można przestawić. Jeżeli martwicie się o swoje pieski, to weźcie, popatrzcie na dół, na dole mam dla Was kod zniżkowy, no i też napiszcie, dajcie mi znać, czy Wy macie właśnie jakieś trackery na swoich pieskach, bo mi się wydaje, że w obecnych czasach to jest naprawdę coś, co jest bardzo potrzebne, zwłaszcza wiem, jak dużo osób adoptuje pieski, no i wiemy, jak bardzo często pieski adoptowane niestety z domów uciekają. Także wiecie, trzeba tutaj jakoś zapobiegać i być zabezpieczonym i naprawdę z tym my się czujemy dużo bezpieczniej. Kurde, cały czas pada, ale zobaczcie nad nami, tutaj już niebo robi się czyściutkie. Także spoko. A my gdzie za... Pępek mi wystaje. Zobacz. Czesiu, co ty masz za pana? Powiedz mi, co się z tym twoim panem dzieje? Żona mi powiedziała, że ostatnio tak przytyłem, że aż mi brzuch wystaje. Tak fałdka się robi taka na dole i pępek, zobaczcie jak mi wyszedł. To na pewno pępek? To trochę za wysoko, tak. Jak urodzę. No nie pępek. Urodziłeś dziękę, dobra, to co, zbieramy się? Nie chcę się taką pogodę zimno. Przecież Ja będziesz... chory jestem. Ja pierdzielę, wiecie co? Ja z zapaleniem ucha przez ostatni tydzień walczyłam. Dzisiaj wreszcie dopiero zaczęłam słyszeć, co się wzięłam za nagrywanie, a ten mówi, no co? Co masz do powiedzenia? Mam do powiedzenia, czekaj, masz coś na nosie. Czekaj. A nie, to drewno, rośnie ci nos. Ale zabawny jesteś. Ale zabawny. Cześćko, posiedzisz troszkę sam? Posiedzisz troszkę sam? Ale kocyk rozwaliłeś, Czesiusiu. Czesiusiu! Nie reaguje. Dobra, zbieramy się, tak? Idę się szykować i się zbieramy. Dobra, to żegnam się. To do zobaczenia na moim kanale. Radio Zjada. Proszę tutaj zapłacić za autoreklamę.
Proszę, dużo. Gdzie moje 20 funtów, co ostatnio w domu zostawiłam? Masz zegarek. Gdzie jest moje ostatnie Proszę, 20 zegarek. funtów? Radzie sprzedaje swój zegarek. Także jedziemy coś zjeść. Radosław sobie dzisiaj wziął wolny, bo ja mam taki dłuższy weekend i Radosław sobie też wziął wolny, czujecie? Także bardzo mi z tego powodu miło. Cieszę się mężu. Pochodziliśmy po deszczu romantycznie. Także teraz idziemy coś zjeść, a co z wami się chyba będę żegnała, tak myślę. Bo weekend rezerwuję dla męża. Także buziaki i do zobaczenia.